Chciałabym się podzielić z Wami czymś bardzo intymnym. To wymaga odwagi, nagości, autentyczności i prawdy. Ale czuję, że to jest warto dzielić się takimi głębokimi rzeczami, bo to otwiera świadomość też innym. I daje też innym odwagę i takie otwarte drzwi, żeby też wyrażać swoją prawdę. I jak byłam mała, i to ta sprawa, którą się podzielę, która jest z mojego życia intymnego i dotyczy mnie i mojej historii, tak naprawdę też można ją przełożyć na większe spektrum i ona dotyczy też wielu innych ludzi, którzy przeżywają podobne sprawy i które się też wydarzają w świecie od wieków. Tylko teraz więcej rzeczy chodzi na jaw. I jak byłam mała, to byłam molestowana przez mojego ojczyma, ale to była osoba bardzo bogata i wpływowa, charyzmatyczna, inteligentna, nie wiem, czy można to nazwać inteligencją, ale to była osoba sprytna i charyzmatyczna i nikt mi nie wierzył. Nikt mi nie wierzył, bo też ludziom to nie było na rękę. Ludzie byli zależni od niego. Ci ludzie, którzy byli w pobliżu jego, dostawali sowite wypłaty. Mieli swoje dzieci, swoje rodziny. Wiadomo, że w życiu jest trudno czasem walczyć o chleb. Ciężko jest znaleźć nową pracę, tak wypłacalną pracę, a on był jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Więc ludzie nie chcieli wierzyć małej dziewczynce, nie było im to na rękę, było to niewygodne i to by zburzyło ich świat. Musieliby sobie wszystko na nowo ułożyć w głowie. Poza tym, co oni mogli zrobić? Nawet jeśli by uwierzyli, to wiele z nich się czuło bezradnie wobec, nawet jeśli to byłaby prawda, to co ja mówię. Ale łatwiej im było wierzyć, że wymyślam, że jestem małą dziewczynką i nie wiem, chcę uwagi albo w ogóle to wygłuszyć, skupić się na swoim życiu, ludzie mają swoje problemy, swoje życie, więc nikt mi nie chciał pomóc, nikt się nie chciał mieszyć w sprawy milionera. I ja to rozumiem, że ci ludzie mieli rodziny, mieli swoje dzieci, swoje problemy i każdy po prostu stara się walczyć o swoje życie. I ludzie są w różnych nastrojach, ludzie nie mają siły, czasem są sami przybyci, smutni, mają depresję, mają swoje problemy w swoich rodzinach, trudno walczą o chleb, są przemęczeni. I tak więc nikt mi nie chciał pomóc przez długi czas. Nikt mi nie chciał wierzyć. Były osoby, które na przykład opuszczały tą pracę, bo nie mogły po prostu znieść tego, ale nie były mi w stanie pomóc. Ja już kiedyś w końcu sama po prostu uciekłam z domu. Ale to w ogóle jest inna historia i długa, ale po co to mówię? Mówię to po to, że są sieci ludzi, którzy są tak powiązani ze sobą i są ludzie, którzy są wpływowi, powodzi im się finansowo i inne osoby, one nie mają siły przyjąć prawdy, albo coś zmienić, albo się czują bezradni. I najłatwiej jest nie wierzyć. Najłatwiej jest nie wierzyć i mówić. I na przykład ostatnio oglądałam takie filmy w internecie, które mnie zaciekawiły a propos masek. I różne osoby w Polsce, w Niemczech i może tam jeszcze w jakichś innych miejscach brały takie zapakowane maski i też testy na COVID-a, nierozpakowane. I mieli profesjonalne mikroskopy, żeby zobaczyć, co tam jest. I odkrywali, że tam są, to się chyba nazywa morgelony, jakieś takie sztuczne, żywe włókna stworzone przez człowieka ponoć
Dokładnie to nie wiem, ale znajdowały takie sztuczne, żywe włókna, które się tak ruszały, jak takie trochę wyglądały jak takie pasożyty, jak jakieś takie grzybki. One się ruszały. Nie reagowały na podmuch, ale reagowały na chuchnięcie. A włókno bawełniane by reagowało na podmuch, byłoby zdmuchnięte. Więc to były żywe, małe stworzonka. I ludzie mieli profesjonalne mikroskopy i to było zapakowane. Świeżo odpakowywali i robili tym zdjęcia, albo nawet przez folię robili. I na testach, i na maskach. Co to znaczy? Nie wiem. Można wziąć to i otwartym umysłem spojrzeć na to. Ale tak jak mówię, większość ludzi tak strasznie bronią swoich poglądów, swojego porządku w swoim świecie. Ich świat po prostu nie może się rozwalić. Bo by wpadli w depresję, oni by nie wytrzymali prawdy. Przecież jakie ciężkie to było, jak ludzie się dowiedzieli, że są księża, którzy są pedofilami. I były te dokumentarze nagrywane i wywiady z tymi już dorosłymi osobami, które w dzieciństwie przeżyły te sytuacje z nimi. Jak ciężko jest wyjawić prawdę. Jak wiele ludzi nie chce wierzyć, bo są przywiązani do swojej religii, do swojej wiary, do swoich przyzwyczajeń. Nie chcą spaść z wieży swoich przekonań, nie chcą, żeby ich się domek z kart rozwalił. Kiedyś nawet przecież kobiety palono na stosie. Niewinne kobiety, ale masa ludzi była przekonana, że to czarownica i wiedźma. Wierzyli w te zabobony, w tą jakąś magię. Jeszcze ile to było? 100 lat temu? Masa ludzi była przekonana. Tylko jednostki czuły, że coś jest nie halo. Czuły, że coś jest nie tak. Więc to, że masa w coś wierzy, to nie świadczy o prawdzie. A prawda często potrafi być niewygodna i nie do przyjęcia. I wiele ludzi nigdy nie dopuści prawdy. Łatwiej jest po prostu zgonić tą prawdę, żyć dalej swoim życiem, oglądać Netflixa, jeść sobie, żyć, pracować. Ludzie nie mają czasu na doszukiwanie się prawdy. Tylko że tak będą sobie ludzie żyli, a w końcu prawda i tak wcześniej czy później wybuchnie. Ale jak to się tak długo zbiera, to może wybuchnąć jak wulkan i potem już możemy nie mieć żadnego wpływu. A nawet te jednostki, które są silne i świadome, one jak poczują, że są w takiej dużej mniejszości, też mogą w końcu się poddać. Ale od jednostek zaczynają się rewolucje, zaczynają się zmiany. Ile ewolucji się wydarzyło na przestrzeni lat, nie? Typu nawet tego, że właśnie kiedyś palono kobiety na stosie, ale były jakieś jednostki, które się z tym nie zgadzały i zaczęło się to zmieniać. Ewolucja się zmienia. Człowiek tak naprawdę jest wiele istot, które są bardzo empatyczne, chcą kochać, zależy im na życiu, na innych. Ludzie kochają ludzi, naturę, ludzie kochają swoje psy, zwierzęta. I coraz więcej też ludzi tą swoją miłość, którą czują i do zwierząt, i do ludzi, nawet przelewają na to, że zaczynają na inne też zwierzęta, nie tylko psy i koty, ale też na inne zwierzęta. I kiedyś nie było czegoś takiego jak weganizm. A to jest niesamowite, że człowiek się tak różni też od tych innych zwierząt, że ma taką niesamowicie wielką empatię. I że ludzie nie chcą krzywdzić. Kochają te swoje koty, psy i zdają sobie sprawę, że w sumie inne zwierzęta nie różnią się niczym. I to jest niesamowite jako gatunek. Spojrzeć na nas jako gatunek, jacy jesteśmy niesamowicie empatyczni. To jest dla mnie ta wysoka świadomość, do której jest zdolny człowiek. I co, to chyba na tyle na początek.